Witajcie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy grozi nam na rynku mieszkań powtórka sytuacji z lat 2000-2006 łamane na 2007. Co wtedy było? Wtedy rynek nieruchomości, rynek mieszkań uległ zatrzymaniu, następnie oferta zalała rynek, kupujących było mało. Ceny ustabilizowały się, o jakichś wielkich spadkach cen nie specjalnie można mówić. W każdym razie mieszkania na przykład na rynku pierwotnym czekały na nabywców, a potem nagle na rynek wpłynęły pieniądze, na rynek, na którym nie było podaży mieszkań i mieliśmy do czynienia z dużą zwyżką cen nieruchomości. Dzisiaj mamy sytuację taką, że od pewnego czasu ta oferta mieszkań na sprzedaż, zarówno na rynku wtórnym, jak i na pierwotnym, ustabilizowała się na dosyć wysokim poziomie. Nie ma w tej chwili programów wspomagających nabywców, ale też mamy wysokie stopy procentowe i nadzieję wielu osób na to, że stopy procentowe wkrótce spadną, czyli dostępność kredytów mieszkaniowych będzie zwiększona niż jest to obecnie, a zresztą obecnie ta akcja kredytowa wcale nie jest na złym poziomie. Co będzie dalej? Pokażę Wam ciekawe dane, których będziecie mogli sami zresztą wyciągnąć wnioski, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał. Zachęcam, żebyś został naszym patronem na Patronite. Przy okazji wszystkim patronom lub tym, którzy chcą zostać patronami, przypominam, że właśnie na Patronite znajdziecie więcej na przykład wykresów, czy też danych niż to jest na YouTube. To jest tak w podzięce trochę naszym patronom. Zapraszam też na stronę symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. I teraz o jakich danych ja myślę? Po prostu o tym, co dzieje się w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. No, słyszymy przy okazji też, że ma być rozwijane budownictwo ogólnie, nazwijmy to społeczne, czyli te komunalne, spółdzielcze, no różne takiego rodzaju formy budownictwa mają być rozwijane, no to zobaczymy ich również realny wpływ. Ale co dzieje się na naszym rynku budownictwa w tej chwili? Na wykresie widzicie liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto. I te słupki to pokazują liczbę mieszkań rozpoczynanych w budowie narastająco od początku każdego roku, czyli tak widzimy, jedziemy sobie od stycznia do grudnia i potem znowu od stycznia do grudnia. Natomiast jeżeli spojrzymy się na tą linię czerwoną, to będziemy widzieli liczbę mieszkań rozpoczynanych, budów rozpoczynanych mieszkań w każdym miesiącu. No i można powiedzieć, widzimy tutaj jakąś ostatnio niby stabilizację, ale zupełnie będzie to inaczej wyglądać, ta stabilizacja, jeżeli na ten sam wykres nałożymy również liczbę mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenie lub których budowę po prostu zgłoszono. Jeżeli spojrzymy się na te dane, no to ta czarna łamana linia to są właśnie te pozwolenia miesięcznie, a ta czerwona łamana linia to są rozpoczęte budowy. I spójrzcie się na ostatnią pozycję, na ostatni miesiąc, na kwiecień 2025. Zauważcie, że po raz pierwszy od wielu lat liczba uzyskanych pozwoleń na budowę, czy też zgłoszeń nowych budów, mieszkań jest niższa od liczby rozpoczętych budów. Zazwyczaj ta liczba była większa i od razu też dodam, że ona była, jeżeli byśmy patrzyli się, czy jest to budownictwo indywidualne, czy też budownictwo takie na sprzedaż i wynajem, czyli to w skrócie, w uproszczeniu mówiąc deweloperskie, to ta nadwyżka tych pozwoleń zazwyczaj była u deweloperów wyższa procentowo niż ta nadwyżka pozwoleń, niewykorzystanych pozwoleń na rynku indywidualnym. Po prostu każdy z nich oceniał rynek inaczej. Warto też jest wrócić do pewnych informacji, które Wam podawałem w poprzednich audycjach. Otóż
w roku 2024, uwaga, mieliśmy drugi historyczny wynik, drugi pod względem liczby rozpoczętych nowych budów mieszkań w budownictwie deweloperskim. To ogromna liczba mieszkań zaczęła być budowana. I te budowy na tym rynku deweloperskim ruszały. Kiedy? Te budowy ruszały głównie intensywnie w pierwszych, tak powiedzmy, 2/3 roku ubiegłego. Potem nastąpiło nagłe, dość mocne zahamowanie rozpoczynania nowych budów, szczególnie właśnie przez deweloperów. Dlaczego? Bo oni zobaczyli nagle, że budują za dużo mieszkań, że oferta rynku pierwotnego w ogóle rośnie, a jeszcze jak oni rozpoczynają tak dużo budów, no to ta oferta może jeszcze bardziej przyrastać, a nie widać znikąd jak gdyby nagłej fali po stronie popytu. Wobec tego zaczęło się hamowanie. Tak jak w 2000 roku po prostu budowy deweloperskie stanęły, dlatego że też nie było popytu, bo likwidowanie czy skutki likwidacji tak zwanej dziury Bałca, już nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły, spowodowały potężne ograniczenie popytu. Tak, teraz ograniczenie popytu nastąpiło na przykład poprzez zakończenie programów pomocowych. Zakończył się ten program bezpiecznego kredytu 2%, który mocno jednak nakręcił zainteresowanie kupowaniem mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Zakończenie tego programu spowodowało, że spora grupa osób, które chciałyby kupić mieszkanie, nagle miała mniejsze możliwości kredytowe. I to jest naprawdę duży ubytek, no bo przecież tych kredytów, bezpiecznego kredytu 2% udzielono około 100 000. Oczywiście nie wszystkie te kredyty były tylko dla tych osób, których nie było stać na normalny kredyt. To byłaby nieprawda, ale to było zawsze zachętą, że jeżeli możesz wyjść taki tani kredyt, no to kupuj. Zanim przejdę do zastanawiania się nad tym, czy grozi nam powtórka z początku XXI wieku, czyli ten zjazd, zatrzymanie i potężne odbicie w przyszłości, no to jeszcze Wam pokażę kilka danych. Oto mamy tabelę gusowską mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, i te żółte podświetlenia to jest tam, gdzie procentowo liczba czegoś wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi danymi, a te czerwone podkreślenia, no to tam, gdzie coś spadało. I jeżeli się na to spojrzycie, to na przykład ogólna liczba mieszkań w pierwszych 4 miesiącach 2025 w porównaniu do pierwszych 4 miesięcy 2024, to ta ostatnia kolumna, spadła znacząco, o niemal 15%. 85,3% mamy, że tak powiem, wykonania. Jednak w budownictwie indywidualnym widzimy, drugi wiersz, widzimy wzrosty. Zarówno w takim porównaniu kwiecień 2025 do marzec 2025, czy też na przykład rok do roku, czyli kwiecień 2025 do kwiecień 2024, czy też właśnie tych pierwszych 3 miesięcy. Wszędzie wzrosty, no takie 9, 5, 4,7%. Natomiast zobaczcie, budownictwo przeznaczone na sprzedaż i na wynajem 76,9%, 62,7% to porównanie rok do roku, czyli kwiecień do kwietnia, czy też 75% dla pierwszych 4 miesięcy 2024 i 2025. No, widzimy też wzrosty, i to znaczące, ponad 300% w budownictwie komunalnym. Moglibyśmy się tym zachwycić i stwierdzić, świetnie rośnie budownictwo komunalne, zgodnie z zapowiedziami tej nowej władzy już widać efekt stawiania na rozpoczynanie budownictwa tego, nazwijmy to, społecznego, bo budownictwo komunalne jest jakąś formą tego budownictwa społecznego. Wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy nie spojrzeli się, że w tym budownictwie komunalnym, który zanotował ten 338% normy wykonano,
to spójrzcie się, że to jest tylko 1394 mieszkania. 1394 mieszkania w porównaniu z marnym dla deweloperów wynikiem, ale ten marny wynik dla nich to wynosi 51 000. To trzeba zobaczyć proporcje między jednym budownictwem a drugim. Dodajmy do tego budownictwo czynszowe 2147, no to nadal jest mało w porównaniu z tymi 51 000. Dlaczego nie porównuję do tych ogółem 80 000, czy też tego budownictwa indywidualnego, które wynosi 26 000? Dlatego, że budownictwo indywidualne są to przeważnie domy jednorodzinne, budowane na, powiedziałbym, własny użytek, budowane gdzieś w mniejszych, w większości, w dużej liczbie, w małych miejscowościach. Natomiast to, o czym mówimy, o tym wzroście cen, najczęściej dotyczy tego budownictwa wielorodzinnego i to jest to budownictwo uznane za przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. A spójrzmy się, jak to wynika w rozpoczętych budowach, jak to wygląda. No i tradycyjnie znowu te czerwone podkreślenia to tam, gdzie spadło, te żółte podświetlenia to tam, gdzie coś urosło. Widzimy konsekwentnie w budownictwie indywidualnym mały 1,4% wzrost, jeżeli porównamy pierwsze 4 miesiące 2025 do 2024. W budownictwie tym przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 88,6 wykonania tego, co było, czyli spadek o więcej niż 11%. Na wynajem wzrosło znowu, widać, że więcej budujemy, 300% można powiedzieć normy, tak w cudzysłowie, ale to jest tylko 568 mieszkań. Czyli też jakiś niewielki ten odsetek mieszkań, które w ogóle zaczynamy w tej formie budownictwa, jest przeznaczony na wynajem. Mieszkania spółdzielcze wzrosły, ale to jest tylko 168 lokali. Komunalne, no w ujęciu 4 miesięcy wzrosły 432 lokale, 251% normy. Tak powiedzmy sobie to w pewnym uproszczeniu, to ciągle mówię. Społeczne czynszowe 104 i 936 mieszkań. Czyli jeżeli spojrzymy się na te procentowe wzrosty, no to możemy powiedzieć, budownictwo społeczne w jakiś sposób ruszyło, ale w praktyce nie za bardzo tak ruszyło, bo te liczby ciągle są małe w porównaniu z tym, co jest budowane w formie deweloperskiej. Dla porządku spójrzmy się jeszcze na taki ostatni wykres, który pokazuje ta taka ciemna granatowa linia, najciemniejsza, która ostatnio jest najniżej, to są mieszkania, liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Ta taka szara, wyszarzona, to są rozpoczęte budowy, a ta zielona to są właśnie te uzyskane pozwolenia lub dokonane zgłoszenia budowy nowych mieszkań. Dlaczego do tej pory nie przedstawiłem Wam w tym filmie danych o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania? Po prostu dlatego, że ta liczba jest opowieścią o tym, co historycznie już kiedyś wcześniej się wydarzyło. To po prostu jest efekt budów, które zostały rozpoczęte. W przypadku deweloperów to mniej więcej 2 lata przed oddaniem do użytkowania. W przypadku budownictwa indywidualnego mniej więcej 4 lata przed oddaniem do użytkowania. Te 2 lata i te 4 lata to są średnie czasy w przybliżeniu budowy danego mieszkania, czyli deweloper buduje mniej więcej w ciągu 2 lat od chwili wejścia na budowę, nie od chwili czy momentu uzyskania pozwolenia, czy też w ogóle rozpoczęcia wejścia w pomysł zrobienia jakiejś inwestycji. To zupełnie co innego, bo te papierkowe prace trwają bardzo, bardzo długo, zajmują ogrom czasu, sporo czynności, biurokracja. Jest to, tak szczerze mówiąc, też wąskie gardło polskiego budownictwa. Każdy, kto chciał się w Polsce budować, no to pewnie w mniejszym lub większym stopniu zderzył się z taką ścianą
z trudnościami w zdobyciu pozwoleń, z tym całym procesem administracyjnym długotrwającym. To są dane historyczne. Natomiast o tym, co będzie w przyszłości, decydują właśnie te dwie rzeczy, czyli ile mieszkań rozpoczęliśmy budować dziś i one będą już oddane do użytkowania znowu za te 2 lub za 4 lata, chyba że nagle nastąpią jakieś zmiany i nastąpi znaczący okres wydłużenia cyklu lub skrócenia. Albo też ważna jest ta liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę, czy też zgłoszeń. Przypominam zresztą, że pozwolenie na budowę ważne jest przez 3 lata. Wobec tego to, że dzisiaj uzyskałeś pozwolenie, wcale nie znaczy, że dzisiaj musisz rozpoczynać budowę. To, że nagle liczba przy takim niskim poziomie, na końcu nagle liczba tych spadających w ogóle uzyskiwanych pozwoleń spadła poniżej liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, jest w pewien sposób, można powiedzieć, niedobrym znakiem, bo w ogóle te pozwolenia zawsze były uzyskiwane w jakiś sposób na zapas. Po prostu na przykład czasami ktoś, weźmy przykład Kowalskiego zwykłego, myślał, że sobie dom wybuduje. Zrobił, przeszedł pozwolenia, potem mu się zmieniła sytuacja finansowa albo sytuacja życiowa i jego plany uległy zmianom i już po prostu domu budować nie będzie, działkę sprzeda, wyjedzie gdzieś indziej. To jest jeden z prostych przykładów, dla których zazwyczaj liczba pozwoleń jest po prostu większa niż liczba rozpoczętych budów. Poza tym też ta liczba pozwoleń, musicie pamiętać, wskazuje na jakiś optymizm. Jeżeli występujesz o pozwolenie na budowę, to znaczy, że masz w planach w ogóle właśnie wykonać tą budowę, czy to dla siebie, na swoje własne potrzeby mieszkaniowe, czy też na sprzedaż i że w ogóle patrzysz się trochę optymistycznie na przyszły popyt. Ale zobaczcie, od ilu miesięcy, w zasadzie można powiedzieć od początków 2024, ta liczba uzyskiwanych pozwoleń systematycznie idzie w dół. A to odbije się w przyszłości zmniejszeniem liczby mieszkań oddawanych do użytkowania. To samo, tylko tym razem już takim bliższym efektem, bo najpierw uzyskiwano pozwolenie, a później po jakimś czasie rozpoczęto budowę, ale zobaczcie, ta liczba rozpoczynanych budów znowu też idzie w dół. I to oznacza, jak już wspomniałem wcześniej, że następuje jakieś hamowanie. Zaczynamy mniej budów. Wykorzystaliśmy trochę naszych pozwoleń z tych zapasów, z czasów, kiedy pozwoleń uzyskiwano znacznie więcej, ale niektóre budowy po prostu zostały wstrzymane, a planowanie nowych budów to nawet bardziej niż to rozpoczynanie. I to jest problem dla nas. Dlaczego tak jest? Wszyscy mówią, deweloperzy rządzą politykami. Nie chcę wdawać się w tę dyskusję, bo ona nie ma większego znaczenia. Ale ci deweloperzy, jeżeli chodzi o rynek mieszkań w dużych miastach, no to w tej chwili są taką dominującą formą sprzedaży. Pokazałem Wam proporcje między tym budownictwem, nazwijmy to społecznym, a tym budownictwem deweloperskim. I to budownictwo społeczne w tej chwili nie jest jakieś ogromne w porównaniu, jeżeli chodzi o liczby do budownictwa deweloperskiego. Przez najbliższe lata będzie to budownictwo deweloperskie nadal dominującą formą budowania. Jeżeli oni znikają z rynku, no to czy też raczej może nie tyle znikają, co ograniczają swoje budowy, to znaczy, że źle patrzą się w przyszłość. No i tak przecież było w latach 2000 do 2003, mniej więcej 2004. W ogóle był taki okres, że mieszkania gotowe, wybudowane stały. Całe bloki pełne gotowych mieszkań stały. Nikt tego nie chciał kupować. Niektórzy, powiem, kupowali, owszem, nawet tak pakietowo, całe piony mieszkań, ale w zasadzie bardzo często była sytuacja, w której na przykład stał blok, 10%, 20% mieszkań było wykupionych, a reszta tej sprzedaży
no tak przysłowiowo, to ciekła jak krew z nosa po prostu. To były fatalne wyniki sprzedaży. Wielu deweloperów zresztą wtedy splajtowało i wiele osób też kupiło takie mieszkania niechcący w budynkach, które nie były do końca wyprzedane i cierpiały potem, chcąc mieszkać w tych budynkach, no bo budynek, w którym tylko niewielka część mieszkań jest wyprzedana, jest takim trochę dziwnym miejscem do mieszkania. To oczywiście potem minęło, bo na ten rynek gdzieś w 2005 mniej więcej roku zaczęły wpływać pieniądze. Coraz szerszym strumieniem banki zaczęły wylewać pieniądze na ten rynek. Zresztą to był też jakiś taki początek do tych kredytów wszystkich frankowych. Wtedy się ta cała akcja zaczynała. Były to czasy nawet, kiedy banki były gotowe dawać 135% kredytu na mieszkanie, 135% wartości mieszkania. Takie były czasy zadziwiające. No i popyt nagle ruszył. Zaczął się nakręcać, na początku powoli, powoli, powoli i nagle ja pracując w tych nieruchomościach w Warszawie w 2006 roku w czasie wakacji zacząłem widzieć coś dziwnego. Wakacje, lipiec, sierpień to zazwyczaj okres, kiedy rynek nieruchomości usypia po stronie osób kupujących. No po prostu one wolą jechać na wakacje, a nagle widzimy, że jest ruch, że jest zainteresowanie. I od sierpnia do końca roku wydarzyło się tak, że mieszkania w niektórych lokalizacjach, niektóre typy mieszkań podrożały 2,5 albo 3 razy, niemal. Były sytuacje, w których ludzie zawierali umowę przedwstępną we wrześniu, ale potem ją zrywali w październiku, byli gotowi ponieść wszystkie skutki finansowe zerwania tej umowy po to, żeby zawrzeć nową przedwstępną w październiku i ten sam numer zerwania i nowej umowy powtórzyć w listopadzie. Takie sytuacje też się zdarzały. Rynek w Warszawie wkroczył, można powiedzieć, w falę szaleństwa, które skończyło się na przełomie roku w Warszawie. W innych miejscowościach taka sytuacja też się powtarzała, czasami troszeczkę później. Było pewne przesunięcie czasowe między tymi rynkami. Dlaczego? No bo potrzeba posiadania mieszkania była wtedy duża. Dzisiaj też wiele osób ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Podaż mieszkań była niewielka, no bo deweloperzy między 2000 a 2003 rokiem w zasadzie nie rozpoczynali nowych budów. A w 2004 wyprzedawała już się ta i 2005 wyprzedawała już się powoli ta nadwyżka istniejąca ofert na rynku wtórnym, a deweloperzy gdzieś w 2004 roku wpadli na pomysł, może byśmy zaczęli budować. Zanim załatwili wszystkie formalności, no to w 2006 tej oferty nie było, albo przynajmniej można powiedzieć, nie było w wystarczającej ilości. Wysechł zarówno rynek wtórny, zaczęła wysychać oferta, jak i na rynku pierwotnym stało się to samo. I jaką sytuację mamy dziś? No, oczywiście przyczyny są inne. Nikt nie mówi o dziurze Bałca, ale wiemy, że ten rynek uległ w 2024 roku zahamowaniu. I deweloperzy, widząc też to, że nie ma już takiego popytu na mieszkania, również zaczęli wstrzymywać swoje budowy. Jak widać nawet z tego wykresu, zaczęli też wstrzymywać mocniej niż ci indywidualni swoją drogę po pozwolenie na budowę. To wszystko zaczęło hamować, co oznacza, że w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z mniejszą liczbą mieszkań oddawanych do użytkowania. Na rynku wtórnym mieliśmy w 2024 taką wyraźną, narastającą falę ofert. To trzeba powiedzieć, było widać dość wyraźnie, ale już między, powiedzmy, no w przybliżeniu oczywiście, między tym czwartym kwartałem 2024 a pierwszym kwartałem 2025
to widać, że ta liczba ofert na rynku wtórnym mniej więcej ustabilizowała się na pewnym poziomie wysokim, ale ustabilizowała się. Nie mamy już takiego gwałtownego przyrostu, nie mamy też, trzeba powiedzieć, jakiegoś gwałtownego spadku tych ofert. Możecie sobie wejść na statystyki różnych portali. No oczywiście każdy portal może mieć troszeczkę inne dane, no bo chociażby ich same akcje promocyjne powodują, że raz ludzie częściej wstawiają oferty na jeden portal, czasami na inny, ale generalny obraz jest taki. Liczba ofert się ustabilizowała. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Są też kupujący na rynku, ale bez szaleństwa na razie. Dlaczego? Dlatego, że są stosunkowo nadal wysokie stopy procentowe. Są wysokie ceny, bo ceny w niektórych miejscowościach, co pokazywałem Wam w poprzednich filmach, w niektórych miejscowościach spadły, w niektórych lekko urosły. Mamy też, trzeba powiedzieć, taką stabilizację cenową. Nawet jeżeli te spadki były, no to nie były takie, jak niektórzy tam wieszczą, czy też oczekują 20% spadków. No, takie powiedzmy umiarkowane spadeczki raczej, czyli stabilizacja. Mamy też pewne niedopasowanie oferty do potrzeb obecnych klientów znajdujących się na rynku tych kupujących, bo ci kupujący na rynku dzisiaj to pozostali ci z takiej, można powiedzieć, trochę zamożniejszej grupy. Bardziej ubyli z niego ci mniej zamożni. I oni często o paradoksie, mimo ja mówię teraz, że jest duża oferta mieszkań, a oni mówią, ale my nic nie możemy znaleźć dla siebie. No i to jest prawda, to jest efekt, bo ta grupa mieszkań została w jakiś sposób wybrana. Są inne mieszkania, ale oni tych mieszkań niekoniecznie chcą kupować, bo mieszkania nie kupuje się tylko z powodu ceny, ale także ma się, jeżeli im więcej masz pieniędzy, tym więcej możesz postawić wymagań co do lokalizacji, rozkładu, wielkości i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wróćmy do tego początkowego problemu. Czy grozi nam powtórka tamtych lat? Czyli po takiej stagnacji rynku, czy grozi nam znowu taka gwałtowna jazda w górę? No i powiedzmy sobie tak, jest to w jakiś sposób możliwe z jednej strony, ale z drugiej strony niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście możemy spodziewać się, że na tą zmniejszoną podaż mieszkań na rynku pierwotnym nałoży się sytuacja, w której kredyty staną się nagle bardziej dostępne. To jest wariant, w którym Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżała stopy procentowe, jeżeli będzie je obniżała, bo na przykład ostatnio też mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, w której okazuje się, że nasze wynagrodzenia nagle zaczęły rosnąć mocniej, czyli ten odbicie nastąpiło naszych wynagrodzeń dynamiki rok do roku w stosunku do tego, co mamy do czynienia z inflacją i jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej dokonała pierwszej obniżki stóp procentowych. To znowu taka sytuacja paradoksalnie może doprowadzić w jakiejś przyszłości niedalekiej do ponownego odbicia się inflacji i wcale nie wiemy, co wtedy zrobi Rada Polityki Pieniężnej. To jest jedna rzecz. Jeżeli jednak faktycznie by ta obniżka stóp procentowych następowała, no to większa liczba osób uzyskuje zdolność kredytową, chcą kupować mieszkania, nie mają mieszkań, ruszają po te mieszkania i trafiają na co? Na zubożoną ofertę, słabą ofertę rynku pierwotnego i powoli pewnie wyczerpującą się i wykupywaną ofertę na rynku wtórnym. Pytanie, jak długo będzie trwało jedno i drugie. Rozpoczęcie budowy, w ogóle najpierw trzeba uzyskać pozwolenie. Trzeba wejść na budowę, rozpocząć, trwa latami. Ta odpowiedź deweloperów na rosnący popyt
nie jest natychmiastowa. Popyt może zmienić się z dnia na dzień. Chęć do kupowania mieszkań, a deweloperzy z dnia na dzień tej odpowiedzi nie dostarczą. Nie dostarczy jej także, przynajmniej na razie, to budownictwo komunalne, bo ono w ogóle jest zwrócone, czy też przynajmniej powinno być zwrócone, to budownictwo społeczne, nazwijmy to, nie do tych najmajętniejszych, tylko do tych takich, których nie stać na te mieszkania. I teraz może być taka sytuacja. Na małą stosunkowo, czy też malejącą podaż trafi nagle obudzony popyt, a ta podaż po prostu nie może się tak samo nagle obudzić jak popyt. Wobec tego jest powód, żeby ceny mieszkań rosły. Ale też po pierwsze nie wszędzie, bo są miasta, które mają stały odpływ ludności, czasami wręcz narastający, a są miasta, do których ta ludność bardzo chętnie napływa. Wobec tego ta sytuacja równowagi popytu i podaży może różnie wyglądać w różnych miejscowościach. O tym trzeba pamiętać. Rynki mieszkaniowe są wybitnie lokalnymi rynkami. Po drugie, też nie zawsze jest tak, że ta zwiększona zdolność kredytowa przeradza się nagle na chęć zakupu mieszkań. Dlaczego? Dlatego, że jest też coś takiego, co się nazywa nastroje społeczne, a te nastroje społeczne są bardzo ważne. Ludzie, żeby podjąć decyzję o tak poważnym zakupie, tak poważnym wydatku jak mieszkanie i ewentualnym zadłużeniu się na 1/3 swojego życia, czy też nawet na większą część swojego życia, na poważne pieniądze, muszą w jakiś sposób pozytywnie patrzeć się w przyszłość. I to też tak naprawdę oni nie patrzą się pozytywnie w swoją przyszłość za 30 lat, bo mało ludzi przynajmniej tak myśli w takiej perspektywie. Patrzą się na swoją przyszłość, tą ekonomiczną na przykład, w perspektywie tego, co na podstawie tego, co widzą teraz, w jakiejś perspektywie w miarę niedługiej, roku, 2, tak mniej więcej. Zastanawiają się, czy będzie ich stać na spłatę tych kredytów. I trzeba powiedzieć, że nastroje konsumenckie nie są wcale bardzo optymistycznie. No i wtedy możemy mieć do czynienia z sytuacją taką: więcej osób stać na kredyt, ale te osoby tych kredytów nie biorą i mamy taką wtedy stagnację na rynku. Jednym słowem, ten rynek trzeba po prostu obserwować i trzeba zwrócić uwagę mocną na to, co pokazałem, co dzieje się w budownictwie, że ta akcja budowlana, szczególnie jeżeli chodzi o budowę mieszkań w systemie budownictwa wielorodzinnego, maleje. Te liczby, które Wam pokazałem przed chwilą, pokazują, że tych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym buduje się mniej, czy też w zasadzie nie tyle buduje, co uzyskuje się pozwoleń mniej niż kiedyś i też mniej tych budów się rozpoczyna. I nie patrzmy tutaj, jeszcze raz powtarzam, na budownictwo indywidualne, które się zaczyna odbijać, dlatego że jest to zupełnie inny rodzaj budownictwa. To jest budownictwo, jak sama nazwa wskazuje, na swoje własne potrzeby. I to jest bardzo często budownictwo realizowane poza tymi największymi miastami. I to jest budownictwo, które jak ktoś tam wybuduje i zamieszka, to będzie mieszkał być może do końca swojego życia w tym domu. Wiele osób, nie wszyscy, ale wiele. To tak na to trzeba spojrzeć. To budownictwo, które stanowi w dużej mierze o rynku, o obrocie, to jest to budownictwo wielorodzinne po prostu. A żeby sprawę bardziej jeszcze skomplikować, to dodam oczywiście, że mamy do czynienia też z problemami demograficznymi, z migracją wewnątrz kraju, z imigracją do Polski i te czynniki wszystkie oddziaływują i popychają rynek w różnych kierunkach. No to w końcu grozi nam powtórka tych lat 2000, 2006, 2007, czyli stagnacja, zjazd i rakieta w górę? Grozi nam, ale jej prawdopodobieństwo tej sytuacji jest ograniczone. Musiałoby się wiele czynników złożyć, żeby
tak zadziałało. To znaczy to wstrzymywanie się budów na przykład na rynku pierwotnym powinno jeszcze trochę dłużej potrwać, a ten taki wysyp pieniędzy na rynek powinien się odłożyć w czasie. Wtedy takie przesunięcie, pogłębienie tej stagnacji, zaprzestanie budów będzie silniejsze i wtedy, jeżeli nagle wpłyną pieniądze na rynek, nie daj Boże jakiś kolejny program kredytu dotowanego, no to będziemy mieli do czynienia z rakietą cenową. To jest jeden tylko z wariantów przyszłości, bo jak powiedziałem, tych wariantów jest wiele, nie mówiąc o tym, że mogą jakieś w ogóle zewnętrzne czynniki wpłynąć na rynek w Polsce. Albo w ogóle zmiana podejścia naszego rządu do niektórych form działalności gospodarczej. Czytacie pewnie, że gdzieś tam w miastach, szczególnie południowej Europy, nagle zaczynają władze miejskie przy pomocy prawodawstwa tworzonego przez władze państwowe walkę z krótkim najmem. W Polsce, w niektórych miastach, nie we wszystkich, udział krótkiego najmu jest spory. I te mieszkania są wynajmowane turystom. To znaczy, że one nie są dostępne dla tych, którzy chcieliby mieszkać. Jeżeli takie mieszkania są wyjęte z zasobu mieszkaniowego, no to nic dziwnego, że inne mieszkania, które pozostają, których jest mniej dostępnych dla zwykłych takich mieszkańców, nazwijmy to, tego zwykłego najmu, no to tam będą czynsze rosły. Ale czy w Polsce nie zacznie się walki z tym krótkim najmem wzorem innych państw, innych miast? No, nie mogę zagwarantować, że tak się nie stanie, bo są głosy, które postulują właśnie walkę z takim krótkim najmem. Wielu z Was słyszy zapewne liczne zapowiedzi o tym, że trzeba zwiększyć budownictwo to takie społeczne. Dla tego, żeby ludziom dostarczyć tanich mieszkań na tani najem. No, są to oczywiście hasła, ale jeżeli przypomnicie sobie tę proporcję w budownictwie, którą przed chwilą pokazałem, no to powiedzmy ten udział tego budownictwa społecznego dzisiaj w całości budów nie jest jakiś ogromny. Wiele lat pewnie upłynie, żeby to budownictwo miało większe znaczenie, jeżeli w ogóle te programy naprawdę ruszą. Ponadto nadal jednak nie zostały, wbrew temu, co niektórzy mówią, wyeliminowane pomysły na, no, w uproszczeniu, powiedzmy, zielony ład, na to budownictwo, wymuszanie budownictwa energooszczędnego. Wcale jeszcze nie zniknęło. Może zaczęło się o nim mniej mówić. Niektórzy mówią, tak, tego już nie ma, ale to jest nieprawda. Na razie te przepisy ciągle jeszcze są i jeżeli zostanie to wprowadzone faktycznie w życie i to zostanie zrealizowane te pomysły, no to po prostu budownictwo samo z siebie stanie się droższe, no bo większe wymagania co do budowy powodują podniesienie kosztów tego budownictwa. Mamy też w Polsce, jak już wiecie, pewną grupę osób, która ma po kilka mieszkań i te mieszkania niekoniecznie są puszczone na przykład na rynek najmu. Gdyby one były na rynku najmu, no to w jakiś sposób powodowałyby, że jest spora liczba mieszkań dostępnych dla najemców. Im więcej takich mieszkań, tym te najmy tańsze. Ale nie, te mieszkania często są kupione i chomikowane jak sztabki złota. A jeżeli tak, no to nie stanowią one oferty rynkowej. Jeżeli nie stanowią oferty rynkowej dziś i będą nadal chomikowane, albo będzie coraz więcej takich chomików, to ceny mieszkań będą podbijane. Ale może się zdarzyć też, że nagle jakaś zmiana przepisów, zmiana sytuacji ekonomicznej spowoduje, że nie będzie opłacało się prowadzić takiej działalności polegającej na skupowaniu mieszkań. To mogą być różne zmiany. Może to być ten osławiony podatek katastralny, o którym się więcej mówi, ale mówi się tylko jako hasła, a nie ma takiej naprawdę konkretnej dyskusji na ten temat. A może być też dowolna
inna zmiana powodująca, że takie zachowanie po prostu jest nieopłacalne. Zresztą przecież już nawet dzisiaj, jeżeli trzymasz takie mieszkanie, którego cena czy też wartość się nie zmienia, a jeszcze musisz ponosić koszty jego utrzymania, no to dzisiaj w ciągu ostatniego, czy też w ciągu ostatniego roku, to można powiedzieć, że ta twoja inwestycja bardzo często mogła mieć wartość ujemną albo na granicy zera. Mogłeś te pieniądze uzyskane ze sprzedaży takiego mieszkania po prostu uwolnić i zainwestować w coś, co rośnie. Takie sytuacje są, a wiele osób przecież ma te mieszkania, a nie puszcza ich na najem tylko dlatego, że boi się przepisów chroniących lokatorów. Czyta w prasie, w mediach różnych, widzi filmy, w których jest wiele mowy o tym, co nam grozi, jeżeli ktoś nie będzie płacił nam czynszu, jakie mamy mieć kłopoty i po prostu nie chcą mieć tych kłopotów. Tylko tyle. Nieważne, czy to jest prawda, czy nieprawda, jak wielkie są te kłopoty, oni ich po prostu nie chcą. Więc tych zachowań takich wpływających na ceny mieszkań jest oczywiście dużo. No i też ważne jest to dla tych, którzy tak chętnie inwestują w te mieszkania jak chomik, że o ile ich inwestycja w jakichś ostatnich latach była całkiem rozsądną z ich punktu widzenia inwestycją, no bo dobro, które kupili, zyskiwało na wartości, ale to nie będzie trwało wiecznie. Demografia zrobi swoje. Nie dziś, nie jutro, nie za rok, nie za 2 lata, ale za 10, może 5, może 15. Coraz bardziej będziemy odczuwali problem zmniejszającej się liczby mieszkańców. A tym samym pojawi się problem tego, że mieszkań nie potrzeba tak dużo. I wtedy, jeżeli będziecie trzymali te swoje mieszkanie jak tą sztabkę złota, to nagle się okaże, że macie coś, czego nikt nie chce kupić. I co jest nieprzenaszalne. Bo różnica między mieszkaniem a sztabką złota jest taka, że sztabkę złota jest po prostu łatwiej sprzedać. I można ją przenieść z jednego miejsca na drugie. Liczba nabywców takiej sztabki jest większa. A jeżeli w ogóle zachowałeś rozsądek i nie kupiłeś jednej sztabki o wartości mieszkania, tylko kupiłeś kilka sztabek, to możesz swój majątek uwalniać w częściach, takie jakie tobie są potrzebne. A mieszkanie po prostu jak chcesz, to musisz je sprzedać w całości. I to jest kolejny problem takiego inwestowania na rynku nieruchomości, inwestowania jak w sztabki złota. Po prostu są dwie różne rzeczy. No cóż, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, co dzieje się na rynku nieruchomości, a wkrótce będą też audycje pokazujące relacje cen i w ogóle ciekawe zmiany, no to subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach opinię o swoim rynku nieruchomości. Zapraszam do korzystania ze szkoleń na symen24.pl. Dzięki nim być może unikniecie wpadek, będziecie wiedzieli, jak sprawdzić nieruchomość, czy to gruntową, czy mieszkanie, jak do tego podejść. Może niektórzy z Was zechcą zostać pośrednikami, na przykład w obrocie nieruchomościami, to też Wam się przyda, ale te kursy nie są tylko dla pośredników. No i też przypominam, czy też zachęcam i dziękuję jednocześnie naszym patronom, wszystkim, którzy wspierają nasz kanał, bo czy to wspierając nas na YouTube, który bierze co prawda 50% prowizji, czy też wspierając nas na Patronite, nas zachęcacie do robienia audycji, a jednocześnie sami zyskujecie dodatkowe treści, dostęp do dodatkowych treści. Cześć, trzymajcie się.